Cześć, witam w mojej kotłowni. Znajdujemy się tu dlatego, że bohaterem dzisiejszego filmiku będzie ten oto falownik, który pełni rolę zasilania awaryjnego najważniejszych elementów mojego domu. Zapraszam na film. Pokażę Wam teraz poszczególne komponenty mojego systemu zasilania awaryjnego. Zacznijmy od serca systemu, czyli od falownika. Falownik o nazwie kodowej PS3K, czyli 3 kV moc maksymalna 2400 W. To jest chiński falownik, który kosztował jakieś totalne grosze. Falownik sprzedawany jest na AliExpress pod bardzo wieloma markami. Można go też zakupić w Polsce. Zdaje się, że firma Orwaldi coś takiego sprzedaje. Dzięki temu też można znaleźć do niego polską instrukcję obsługi. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. W tej chwili mamy 250-270 W obciążenia na obwodzie wyjściowym, bateria 27 V. Co do baterii, to tutaj jest mój zestaw bateryjny. To są 4 akumulatory 12V, 100 Ah każdy. Akumulatory są połączone szeregowo i równolegle, dzięki temu mamy 24 V, czyli takie napięcie, jakie przyjmuje nasz falownik, oraz 200 Ah pojemności baterii. Co my tak jeszcze mamy w zestawie? Bezpiecznik automatyczny po stronie obwodu DC. Po stronie AC zobaczmy, jak to się prezentuje w samej rozdzielni. Tutaj mamy bezpiecznik po stronie AC. Jest to taki bezpiecznik kombinowany, który zawiera w sobie i różnicówkę, i zabezpieczenie nadprądowe. Obok mamy przełącznik, tak zwany sieć agregat, który pozwala mi na to, żeby odłączyć całkowicie falownik awaryjny od zasilania i przełączyć tą dźwigienką zasilanie, żeby szło bezpośrednio na obwody, które normalnie zabezpieczone są przez falownik. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy chociażby, nie wiem, cokolwiek pogrzebać w tym falowniku, tak, cokolwiek zmienić i nadal mamy zasilanie na tych obwodach zabezpieczonych przez nasze zasilanie awaryjne, tak, bez żadnego problemu. Przełączenie trwa chwilkę. Zobaczymy teraz, które obwody są przez nasze zasilanie awaryjne utrzymywane. Wyłączymy sobie, tutaj mamy wyłącznik główny zasilania domu. Ok, po wyłączeniu, jak widać, tylko dwa liczniki się świecą. To są dwa obwody, które u mnie zostały zabezpieczone. To jest obwód, który utrzymuje całą moją automatykę, sieć, LAN, kamery, wszystkie inne rzeczy. Tutaj nad głową mamy szafę sieciową, która to wszystko obsługuje. A drugi obwód to są światła w całym domu. Teraz, jak już jest to wyłączone, możemy spojrzeć. Falownik już pracuje bez grida. Tutaj widać, że grid nam odpadł. Całe zasilanie idzie z akumulatorów. 250 W. To jest głównie w tej chwili światło świeci tylko tutaj w kotłowni, plus zasilanie całej szafy, która dalej działa, tak? Dobra, włączmy z powrotem zasilanie domu. Dobra, zasilanie domu nam wróciło. Teraz zobaczmy, jak działa ten przełącznik sieć agregat i do czego on tak naprawdę służy, tak? Jakie ma zalety. Ten przełącznik jest tak naprawdę trzypozycyjny. U mnie góra to jest właśnie falownik, środek to jest w zasadzie rozłączony cały obwód, a dół to jest puszczenie obwodów, omijając falownik i prosto na odbiory. Zobaczmy. Środek, odłączają się obwody, światło przestaje działać, falownik jest również odłączony od odbiorów. Nasza szafa dalej działa z tego względu, że tu jest jeszcze drugi UPS, taki UPS ostatniej szansy,
który starcza na utrzymanie przez jakieś, nie wiem, 15 minut tej szafy. Włączmy sobie na dół. O. Jak teraz włączyliśmy na dół, zasilanie na UPS-a tutaj wróciło. Natomiast falownik jest odłączony od odbiorów. Zużycie energii wynosi 0 W. Możemy mu w tej chwili odłączyć również zasilanie z sieci. O, no i teraz już zgasł, tak? Falownik zgasł. My mamy cały czas prąd, światło działa. Możemy korzystać z domu. Dobra, włączamy najpierw zasilanie do falownika. Uruchamia się. Włączmy też działanie. Wszystko startuje powolutku z powrotem. No i teraz wracamy z powrotem na falownik. Ok. I jak sobie tu popatrzymy, no to mamy 370 W obciążenia na ten moment na falowniku. Omówię teraz schemat blokowy mojego systemu. Rozrysowałem tutaj poszczególne elementy systemu wraz z kierunkami przepływu prądu, aby lepiej zobrazować, jak to wszystko jest podłączone, jak działa i co tak naprawdę zabezpieczamy. Zacznijmy od grida, czyli naszej sieci zasilającej, która doprowadza prąd do domu. Następnym elementem, który występuje w tym systemie, jest zabezpieczenie falownika po stronie AC, czyli tak naprawdę bezpiecznik. W moim przypadku jest to taki bezpiecznik, powiedzmy, połączenie różnicówki i zabezpieczenia nadprądowego w jednym urządzeniu. Ono zabezpiecza tylko ten falownik. Następnie jest prąd doprowadzony do falownika. Jak widać, tutaj strzałka jest tylko w jedną stronę, gdyż ten falownik to jest falownik typowo off-gridowy. On działa dokładnie tak samo jak zwykły UPS, czyli potrafi wziąć prąd z sieci bądź też z baterii i puścić dalej na odbiory. Nie potrafi, tak jak falowniki chociażby od fotowoltaiki, wpuścić prądu z powrotem do sieci zasilającej. On działa tylko w jedną stronę, jest zabezpieczony przed tym, żeby w razie zaniku zasilania nie podał nic w stronę sieci. I tak to powinno działać. Nigdy nie możemy w momencie, kiedy sieć jest odłączona, oddawać nic do sieci, generować żadnego prądu w stronę grida. No, chociażby dlatego, że jeżeli elektrycy coś robią po stronie energetyki, to żeby ich nie poraził prąd. Dobra, kolejnym elementem naszego systemu po stronie DC jest bateria, czyli w naszym przypadku akumulator, a właściwie 4 akumulatory 100 Ah 12V połączone szeregowo i równolegle w taki sposób, aby dały nam 24 V napięcia stałego do falownika, bo on właśnie na takim napięciu DC pracuje. Po stronie DC mamy też zabezpieczenie, gdyby przypadkiem doszło do jakiegoś zwarcia. Tutaj strzałki, jak widać, są dwustronne, gdyż falownik potrafi i ładować baterię, i zasilać odbiory z tej baterii. Do tego falownika możemy również podłączyć panele fotowoltaiczne. Jestem generalnie na etapie podłączania. Mam już kupione panele i nawet zamontowane na dachu, natomiast jeszcze nie podłączyłem tego do falownika. Dzięki tym panelom uda się pewnie wydłużyć znacząco, szczególnie w lato, czas działania na baterii. Co mamy dalej? Dalej mamy przełącznik sieć-agregat. To jest taki przełącznik mechaniczny, który pozwala wybrać tak naprawdę z jakiego źródła, z jednego z dwóch, będzie szło zasilanie na nasze odbiory. W moim przypadku jest to albo właśnie falownik, czyli prąd idzie z falownika do odbiorów, albo w drugim przypadku, jeżeli na przykład nie chcę korzystać z falownika, bo na przykład go serwisuję, podłączam panele, czy wymieniam akumulatory, czy cokolwiek innego, mogę przełączyć ten przełącznik sieć agregat w drugą pozycję i dać na odbiory
zasilanie bezpośrednio z sieci energetycznej. To jest bardzo wygodne właśnie szczególnie przy jakichś pracach, ponieważ no, jak widać u mnie na zasilaniu awaryjnym jest podłączone światło, dzięki temu serwisując falownik mogę nadal mieć zasilanie na oświetlenie całego domu. No i dochodzimy do końca, czyli odbiorów. W moim przypadku, ponieważ falownik jest w stanie dać tylko 2400 W, baterie też mają ograniczoną pojemność, no musiałem zdecydować, jakie odbiory są dla mnie najbardziej kluczowe i co warto tak naprawdę zasilić tym zasilaniem awaryjnym w przypadku zaniku zasilania z sieci. No z użytkowania domu wyszło, że tak naprawdę dla nas najważniejsze jest światło. Jeżeli światło świeci, to możemy poruszać się po domu, możemy z niego korzystać, możemy sobie, nie wiem, zrobić brama zewnętrzna. Nasza brama jest dwuskrzydłowa. No i tak się dziwnie złożyło, że jeden z siłowników no jakoś się zakleszczył i nie jesteśmy w stanie go wysprzęglić, czyli otworzyć go ręcznie w przypadku braku zasilania. No co jest bardzo kluczowe, bo jeżeli nie mielibyśmy zasilania awaryjnego dla bramy, no to nie jesteśmy w stanie wyjechać samochodem z posesji w przypadku braku zasilania. Więc to jest też dla nas jeden z kluczowych obwodów i jednym z najważniejszych jest automatyka. Mówiąc automatyka, myślę o całej sieci lokalnej, internecie, sterownikach do sterowania wszystkimi odbiorami w naszym domu itd. Dzięki temu jesteśmy w stanie, dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie dalej pracować na przykład z domu, dalej korzystać z internetu, dalej no, robić to, co musimy zrobić, nawet w przypadku zaniku zasilania. Tu jeszcze pojawił się mały kwadracik pod tytułem UPS. To jest UPS, którego mieliśmy na początku. To jest zwykły UPS firmy Ever, już nie pamiętam nawet jakiej pojemności. On tak naprawdę przy tylu urządzeniach podłączonych po stronie automatyki, to jest około tam 250-270 W, ta nasza automatyka i wszystkie urządzenia, powiedzmy w szafie sieciowej, kamery i access pointy i inne rzeczy pobierają. Ten UPS jest w stanie wytrzymać powiedzmy 15 minut. Nie demontowałem go dlatego, że po pierwsze już go mieliśmy, a po drugie no jest takim UPS-em ostatniej szansy. Jak falownik przestanie działać, rozładują się baterie, to mamy jeszcze 15 minut na to, żeby chociażby, nie wiem, wyłączyć NASA, wyłączyć jakieś switche, wyłączyć inne rzeczy w sposób powiedzmy bardziej kulturalny niż po prostu odcinając im zasilanie. I tak się to przedstawia. Oprócz tego mamy jeszcze zrobione zasilanie awaryjne bram garażowych. Mamy dwie bramy garażowe. Natomiast tam nie dało się tego pociągnąć niestety z falownika, który jest naszym centralnym UPS-em, z tego względu, że wszystkie nasze odbiory, wszystkie nasze gniazda w garażu są podłączone pod jeden obwód, a często robimy tam też, mamy tam jakieś elektronarzędzia, robimy też różne rzeczy w tym garażu, no i po prostu pobór prądu z tych gniazd jest znacznie większy niż moc maksymalna falownika, dlatego tam trzeba było podejść do tego troszeczkę inaczej, zrobić zasilanie awaryjne niezależnie. Pokażę to w dalszej części, natomiast kluczem do zasilania awaryjnego u nas jest właśnie ten falownik. I takie odbiory. Pewnie można było więcej rzeczy dać, pewnie można by było dać również chociażby lodówki, czy jakieś tego typu rzeczy, aczkolwiek z moich obserwacji tego, kiedy przestaje, kiedy mamy przerwy w ogóle w zasilaniu z sieci energetycznej, to tak naprawdę te przerwy raczej nie trwają nigdy dłużej niż te kilka godzin. Nie zdarzyło się jeszcze coś takiego, a w tym czasie lodówki spokojnie mogą chodzić bez zasilania, nic im się nie stanie, jedzenie będzie dalej zimne i nie ma sensu wtedy ich zasilać. Tak, są ważniejsze rzeczy właśnie takie, które pozwalają normalnie korzystać z domu, no i z naszego punktu widzenia są to właśnie te elementy. Jesteśmy z powrotem w kopowni. Będziemy rozpoczynać za chwilę test. Spójrzmy jeszcze na nasz falownik. Bateria 27V w pełni naładowana. Odbiory na ten moment 340 W. Dzisiaj jest dość pochmurno, bo są burze, dlatego już dużo świateł jest odpalonych. No i co? Rozpoczynamy. Jest godzina 17:19.
Wyłączamy zasilanie falownika. Ok, zasilanie falownika wyłączone. Spójrzmy jeszcze. 26,3 V bateria, 405 W obciążenie. Widać, ktoś włączył w domu kolejne światła. Wentylator w falowniku zaczyna działać. Test się rozpoczyna. Zobaczymy, na ile wystarczy tej baterii. Zobaczymy, na ile uda nam się w ogóle z tych baterii wyciągnąć. Jeszcze dodam tylko, że nasz falownik został zainstalowany razem z bateriami 1 lutego 2020 roku. W tej chwili jest 21 czerwca 2021, czyli no prawie 1,5 roku już ten system działa. Miał okazję kilka razy już nas tutaj uratować przed brakiem zasilania. Zobaczymy, ile po takim czasie te baterie mają w sobie jeszcze energii. Ok, test się zakończył. Sprawdźmy teraz, jakie są wyniki naszego małego testu. Okay. Nasz UPS. Test wykonywałem, zdaje się, 2 dni temu. Przynajmniej nie miałem czasu tego sprawdzić, więc zobaczmy, kiedy to dokładnie się wydarzyło. Ok, już tutaj widać po wykresie napięcia DC baterii, no widać dokładnie, kiedy wykonywaliśmy rozładowanie baterii, kiedy zaczęła się ładować. Dobra, przybliżmy sobie ten obszar jeszcze dokładniej i zobaczymy dzięki temu, ile tak naprawdę udało nam się wyciągnąć energii z tej baterii, tak, z tych akumulatorów. Przypomnę, że akumulatory mają niespełna 1,5 roku, są to akumulatory AGM. No niestety jednak w ogóle dosyć mocno falownik rozładował tą baterię. 21,1 V to jest dość niski wynik. Falownik chodzi na ustawieniach domyślnych dla AGM. Wydaje mi się, że troszeczkę trzeba byłoby podbić tą wartość, tym bardziej, że tak naprawdę jakbyśmy 1 V zgubili, to raptem 1 V zwiększyli minimalne napięcie, żeby zabezpieczyć trochę bardziej akumulator, to tracimy raptem 20 minut około czasu pracy na baterii. No dobra, co tu jeszcze mamy? Zobaczmy, ile mocy udało się z baterii wyciągnąć. 3,7 kWh przy teoretycznej pojemności baterii na poziomie 4,8 kWh nie jest to jakiś szczególnie dobry wynik, natomiast no, ma na to na pewno wpływ sama sprawność falownika, tak, podejrzewam, że jego sprawność jest na poziomie maksymalnie 90%, no to już 10% z 4,8 to już nam schodzi około 0,5 kWh. Co jeszcze widać na naszych wykresach? Widać dokładnie, jak schodziła nam pojemność baterii. No i bateria sobie schodziła liniowo, aż doszła do 0%. Tak? Obciążenie było w miarę stabilne przez cały czas. No wiadomo, wieczorem dużo więcej świateł paliliśmy, później była noc i później zakończyło się korzystanie ze świateł. A więc czas na krótkie podsumowanie całego filmu i testów, które udało się w tym czasie przeprowadzić. Myślę, że zacznę wynotowałem sobie tutaj kilka punktów, które chciałbym w podsumowaniu omówić. Myślę, że zacznę od kosztów. Cały ten system, falownik, akumulatory, jakieś kable, bezpieczniki i tak dalej zamknął się w kwocie około 3300-3500 zł brutto, z czego falownik kosztował około 900, z tego co pamiętam, akumulatory były po około 500 zł sztuka, no a reszta to już kabelki, jakieś właśnie takie elementy dodatkowe. Myślę, że w tej cenie no ciężko byłoby kupić gotowy UPS, który jest w stanie zapewnić taką ilość mocy i tak pojemną baterię.
Na przykład UPS, który mam w szafie sieciowej, który wystarcza raptem na około 10 minut utrzymania tej szafy, kosztował około 1200 zł z tego co pamiętam. No więc różnica w cenie jest ogromna i myślę, że system się sprawdził. Tak? Przez 1,5 roku, kiedy go użytkujemy, nie było ani jednej takiej sytuacji, żeby energii nie wystarczyło na przerwę w zasilaniu, które się tutaj zdarzyły. My mieszkamy na wsi, a więc zdarzają się tutaj przerwy w dostawie energii, natomiast no, trwają one przeważnie około 5-6 godzin, nie więcej. Przez taki czas spokojnie system daje radę podtrzymać nasze najważniejsze rzeczy, możemy dalej pracować, możemy dalej korzystać z domu. Oczywiście no nie jest to taki system, który jest w stanie podtrzymać wszystkie systemy, które mają w domu, bo chociażby, no nie wiem, ogrzewanie pompą ciepła czy tego typu odbiory no, wymagają znacznie większej mocy niż to, co mamy zainstalowane, no ale to zawsze jest sztuka wyboru, tak? Trzeba zdecydować, co jest dla nas najważniejsze, co warto podtrzymać i skalkulować to, aby to się ekonomicznie wszystko spinało. Co zrobiłbym inaczej? Po 1,5 roku no mam kilka wniosków i przemyśleń, jak tym razem podszedłbym do tego. Przede wszystkim nie zastosowałbym akumulatorów AGM. One mają po pierwsze dosyć mało cykli ładowania, no i przede wszystkim w dzisiejszych czasach można bardzo tanio kupić chociażby na AliExpress cele litowo-żelazowo-fosforanowe, z których można złożyć całkiem pojemny akumulator, który będzie posiadał znacznie więcej, bo około 3500 cykli ładowania. Więc na pewno poszedłbym w tą stronę, jeśli chodzi o akumulatory. Wybrałbym też, wydaje mi się, inny falownik, troszeczkę droższy. Mój falownik to było najtańsze rozwiązanie, jakie po prostu znalazłem na rynku. Zależało mi, żeby to było ekonomicznie bardzo mało kosztowne rozwiązanie i nie planowałem w ogóle, że będę rozbudowywał ten falownik o jakiekolwiek panele. On miał od początku pełnić rolę tylko UPS-a, natomiast no, w miarę jedzenia apetyt urósł i się okazało, że jednak będę dołączał do niego panele. Będą to 2 panele Trina Solar 340 W każdy. I tutaj się okazało właśnie, że zrobiłem niepotrzebną oszczędność z tego względu, że mój falownik posiada tylko ładowarkę PWM, nie posiada MPPT, tak? Czyli maksymalnego punktu mocy z paneli, przez co no, wydajność ładowarki solarnej będzie na pewno mniejsza. Tu warto byłoby moim zdaniem dopłacić, bo różnica w cenie nie była zbyt wielka. No i cóż, chyba tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał i że będziecie mogli skorzystać z moich doświadczeń, którymi się z Wami dzielę i no, wydaje mi się, że warto coś takiego budować. Dzięki.